Jeszcze raz, to się wytnie. Podałam ja. Nie no, śmieję się. Dobra. Patrz. Patrz jaka ryba. Mogę już mówić? Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Patrycja Pawlikowska, jestem od tego roku konsultantem Preston Innovations Polska. Jesteśmy na rzece Pasłęce, w zasadzie na odnodze. Metodę, jaką będziemy dzisiaj stosować, to są baty 4 i 5 metrowe. Jest to mój pierwszy film, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Miłego oglądania. Czyli od nowa. Patrz, patrz jaka ryba. Widzisz? No piękna. O Jezu, jaki piękny to krąg. Nie, czy płotka. Płoć. Przepiękna. Ale tuściutka. Na 2 fluopinki. Zwracamy jej życie. No, płynie rybko. Jezu, jaka piękna! Ale wariuje. O! Śliczne. Piękne. No śliczna. Na 3 pinki fluo. Jazgar. Jest on. Nie, no to jest ten. Jak jest jazgarz, to jest leszcz, tak mówią. Dobra, 3, 2, 1. Start. Dobra, zaczynam. Na start, że tak powiem, w ogóle sobie na całe nasze łowienie przygotowałam 2 kg suchej zanęty, oczywiście sobie ją wcześniej namoczyłam. Do tego dałam 4 kg gliny wiążącej i 2 kg ziemi torfowej. No mieszanka dosyć taka pulchna w sumie wyszła. Na start w sumie dałam mało robaków, bo tam dosłownie garstkę kastera i garstkę kukurydzy, bo z informacji, które tutaj otrzymałam od miejscowych, no to, że właśnie nie ma potrzeby dawania dużej ilości robactwa. Także no wrzuciłam z tego 4 litry na start, żeby zobaczyć w ogóle, co się dzieje. No i w sumie ku naszemu zaskoczeniu są ryby. No 3 płocie piękne już, a w sumie jakoś długo nie łowimy. I jeden oczywiście jazgar. Także zaraz będzie trzeba jeszcze raz sobie tutaj donęcić, bo ewidentnie widać, tutaj też panowie łowią jacyś miejscowi, że donęcają, sypią. No to podejrzewam, że tam jakichś jokersów i innych cudów to nie, tylko pewnie zanęta i kukurydza, jak to przystało, nie? Na miejscowych. Także my też musimy tak łowić. I naprawdę są piękne, piękne ryby. Branie było kolejne, no nie wierzę. Naprawdę to są ryby. To jest niewiarygodne i to piękne. Dobra, zaczynam mówić.
Na dzisiejsze łowienie, w sumie chyba wcześniej mówiłam o tym już nawet na początku, że przygotowałam sobie 2 baty 5-metrowe, 2 4-metrowe. To są baty z serii Response. Są to baty przystosowane w sumie do małych i średnich ryb. Zestawy mam 3-gramowe, porobione, dosyć ciężkie w sumie. Też nie spodziewałam się, że tutaj jest tak głęboko, bo w sumie mam około 3 metrów wody, nawet może troszkę więcej, więc ten 4-metrowy bat to raczej dzisiaj nam odpada. Aczkolwiek jeśli chodzi o zestaw, to ten 3-gramowy zestaw jest jak najbardziej odpowiedni, bo jest lekki uciąg, bo wiadomo, że to jest odnoga, więc woda nam tam z głównej rzeki, że tak powiem, spływa. No wiadomo, klasyczne obciążenie, około 25 cm od, że tak powiem, śruciny sygnalizacyjnej, żeby nam się nie plątało. Generalnie taką ważną rzeczą jest, bo często ludzie mają problem z tym, że im się plącze na przykład zestaw, jeśli chodzi z ołowią właśnie haczyk, to jeżeli na przykład mamy długość przyponu 20 cm, to ważne jest to, żeby ta śrucina sygnalizacyjna i obciążenie nad tą śruciną było wyżej niż długość przyponu, bo po prostu, no wiadomo, to są prawa fizyki, tak, że jeżeli jest ciężar, to nam się ten przypon zawija, więc po prostu trzeba sobie tam brać poprawkę, że chociaż żeby tyle przykładowo wyżej był ten ołów niż długość przyponu. Patrz, jaka ryba piękna, kolejna. No nie wierzę. Troszkę mniejsza, ale jest. No piękne, ale zanęciliśmy i są, nie? Trzeba całować rybki, bo one są piękne stworzenia, tyle radości nam dają. Ja dziękuję, patrzcie jaka ta będzie piękna, patrzcie, 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 jaka przepiękna. Patrz jak walczy. Jezu, jaka płciura. Przepiękna. I chce mi uciec. Przepiękna, grubiutka. No, taka to już waży. Branie, Jezus, kolejna. No złoto po prostu to łowienie dzisiaj. Ale jakie waleczne. Patrz, patrz jaki piękny krąb. No nie spodziewałam się takich ryb. O tej porze roku, w lutym. Chcesz zdjęcie tej ryby? Kolejna. Nie, no ja się muszę skupić na łowieniu tutaj, to nie może tak być. Nie, tylko nie w zaczep. Patrz jak się wygina. I jaka piękna ryba. Prześliczne są. I na kukurydzę teraz biorą. Branie było kolejne, no nie wierzę. Naprawdę to są ryby. To jest niewiarygodne i to piękne. Dobra, zaczynam mówić. Chciałam powiedzieć kilka słów na temat kosza, bo jestem 3. raz w tym roku na rybach. Nie jest to najwyższy model fakt faktem, bo jest to model Inception, jest na nogach D30, więc no takich pośrednich można powiedzieć, bo w sumie najgrubsze to są D36. Fajnie, szybko się go rozkłada i jeśli chodzi o kosz, to w sumie mam taki, można powiedzieć, taką radę, taki tip, że zauważyłam, że podczas zawodów czy prywatnego wędkowania często ludzie trochę nieodpowiednio mają dobraną wysokość tego kosza, jakby ilości tych kaset. Często jest tak, że ktoś kupuje nowy kosz, chłop 1,90 m, a siedzi tak, że kolana ma przy brodzie. No i to nie jest takie wykorzystanie pełnego potencjału siedziska, gdzie no wędkowanie powinno być dla nas przyjemnością i żeby ograniczyć do minimum tak naprawdę ból kręgosłupa, tak, czy jakiś tam nasz dyskomfort, to fajnie jakby w kolanach właśnie jak się siedzi, to żeby był ten kąt prosty, bo to tak właśnie nie obciąża wtedy kręgosłupa i jest dużo wygodniej. O, ryba, ale śliczna. Nie dadzą mi nawet dokończyć. Ale tato, patrz, jak... Czy ty widzisz, jak to walczy?
krąb. Na kukurydzę biorą nam krąpie. Ale przepiękny też. No bardzo grube tu są ryby właśnie. Teraz tak patrzę, że te brzuchy, no bo tu dobrze karmią ci miejscowi. No i wracając do tego kosza jeszcze, bo w sumie przerwał mi ten piękny krąb. Jeśli chodzi też o balkon, to w tym balkonie jest o tyle fajnie, że są właśnie porobione te wyżłobienia, które no pozwalają nam przy bacie czy przy tyczce sobie wstawić wędkę w danym miejscu. Cyk, wstawiam, nie wiem, chcę sobie coś wziąć i tak dalej, no to nie ma z tym problemu. Wędka stoi w sumie leży w jednym miejscu. Ale śliczna. Kolejna. Nie no, tak to ja się nie nałowiłam. I to płoć. Chyba. No śliczna. Normalnie aż się nałowię na początek sezonu. Nie uciekniesz mi? Na pewno nie. O, takim towarem właśnie donęcamy te nasze piękne rybki. Dużo kukurydzy, troszkę więcej niż na wstępnym nęceniu. Wiadomo, żeby je przywabić do nas, żeby było ich jeszcze więcej. Także działamy dalej. Nie no, do podbieraka wezmę. Wszystkie gatunki dzisiaj łowimy możliwe. O, chodź. Na 3 fluopinki. Piękne. O! Chodź. Cudna. Teraz będę musiała znowu donęcić, bo naprawdę tych ryb jest w łowisku tak dużo, że te 2 kulki to są na 3 rybki. Trzeba sukcesywnie donęcać. Donęcanie ich w ogóle nie odstrasza. Wręcz pobudza. Nawiązując jeszcze do zestawu, bo w sumie zapomniałam powiedzieć o grubości żyłki, jaką zastosowałam. Jest to 14, bo właśnie była taka, no myślę, że optymalna, bo nie wiedziałam, jakiej wielkości będą te ryby. No a się okazuje, że jest idealna, bo ryby są naprawdę piękne. Wiadomo, grubsza żyłka powoduje to, że się zestaw tak nam nie plącze przy bacie, a szczególnie jeszcze jak jest wiatr, który nam dzisiaj jakoś tam towarzyszy. Fajna, mocna żyłka, wytrzymała, także jak najbardziej do bata czy zestawu skróconego się nadaje. I mam kolejną rybę, no śliczna, ale już nie taka duża. Okoń. Tego pana się nie spodziewaliśmy. Taki pasiasty. Ale każda rybka trafia do wody, więc jest szansa, że znowu zostanie złowiona przez kogoś. Też w przypadku łowienia na bata ważne jest, żeby sobie trzymać tutaj pod łokciem. No w momencie zacinania jest, że tak powiem, ten opór inaczej się rozkłada, tego zacięcia, tego wszystkiego, bo jak trzymamy tak, no to nie mamy tyle siły w nadgarstku i no jest większe prawdopodobieństwo też spięcia ryby, poluzowania tej żyłki, aniżeli tu, gdzie mamy kontrolę nad w sumie całą wędką, jeżeli mamy pod łokciem delikatnie schowane. W przypadku łowienia, piękna ryba kolejna. Naprawdę nie dadzą mi nic powiedzieć. Żyłkę główną mam 12 na przyponie, więc śmiało nie powinna mnie zawieść. 20 cm przypon, taki myślę, że optymalny. Można by było się nawet pokusić o 15 cm, żeby szybsza ta reakcja zacięcia była z mojej strony. Ale nie ma co zmieniać, jeżeli jest naprawdę fajnie. Jeśli chodzi właśnie o układanie się tej żyłki i, że tak powiem, rolę wiatru, no i bata w tym wszystkim, no to ważne jest, żeby jeżeli mamy tą żyłkę, na przykład tutaj nam woda właśnie płynie w lewą stronę i wieje też w lewo, więc wtedy delikatnie po prostu ją kontrolować do prawej strony, żeby ta żyłka nam się nie zawijała. Jeżeli mamy pełną kontrolę nad tym zestawem, to jest mniejsze prawdopodobieństwo niezacięcia tej ryby.
bo wiadomo, nie ma żadnego luzu, tylko jest w pełni napięty cały czas zestaw. Także nasza reakcja zacięcia nie jest jakoś tam opóźniona. No i jest rybka, nie taka duża. Jaka malutka, okonek kolejny. To nic dobrego nie wróży. Ale spokojnie wrócą. No i piękna ryba. Kolejna. Śliczne. Wróciły donęcone. Przepiękny. Chyba największy dzisiaj ten krąb. Chodź. Naprawdę. Na jedną taką żółtą i jedną różową, taką bordową w zasadzie pinkę. Dostał nowe życie, można by powiedzieć. Wraca w swoje naturalne środowisko. O, czyżby branie? No. Nieduża rybka. Ukleja. Nie. Co to jest za ryba? To jest jakiś jaś, klej mały taki? Płotka. Nie taka duża jak tamta, ale jest. Przepiękne. Fajne takie masywne te rybki są. O, ta jest już fajniejsza. Leszczyk. Śliczny. Troszkę ochotki dodałam teraz do nęcania, śladowo, ale dodałam, bo na nią nie łowię. I się zakręcił. Już taka fajna rybka, nie? Trzeba zwrócić kolejnej rybie życie. Właśnie teraz zmieniłam przynętę na 3 białe robaki. W sumie dosyć fajnie się to sprawdza, bo woda namorzyła. Ewidentnie widać, że tym rybom trzeba zmieniać tą przynętę co jakiś czas. Te 3 białe robaki jak najbardziej się teraz sprawdzają. Wcześniej były właśnie 2-3 pinki fluo, na przykład kukurydza. W zasadzie na wszystko coś się udało złowić, oprócz przysłowiowej glizdy. Ale to być może już za duża przynęta, nie na tyle atrakcyjna, co właśnie robaki są przyzwyczajone. Jak tutaj codziennie łowią na takie przynęty, to ta ryba już jest po prostu zwyczajna do tego. O, kolejna piękna. Może nie taka duża, ale jest. Taka troszeczkę, o. Śliczna. No biorą, fajnie. Kolejna płotka. Naprawdę, woda niesamowita na takie rekreacyjne łowienie. Fajne, sportowe ryby. No mamy rybę. Ochotki trochę dodane. I melduje się płoć piękna. No super. Przepiękna. Piękne kolory. Jak na taką zimową porę. Piękne łuski, grube. No śliczna. I ta to będzie naprawdę chyba ładna ryba. To leszcz chyba. Ojej. Aż wstanę, żeby mi tu... Leszcz, piękny. No przepiękny leszczyk nam wziął. Ja wiem, z 500-600. Ale naprawdę fajny, spokojny. Nie chce uciekać od nas. Oby więcej takich było. Gryziesz? Z racji tego, że mamy późną zimę już w zasadzie,
to wiadomo, że podejście no moje, czy też innych zawodników, no jest zupełnie inne, że tak powiem, czy względem nęcenia, właśnie podawania tego towaru, przynęt, niż na przykład w lecie, czy właśnie jak jeszcze jest ta jesień, taka w miarę ciepła, gdzie te ryby są chętne jeść, no to wiadomo, że tego towaru też się automatycznie podaje więcej do tej wody, więcej przynęt, aczkolwiek ja jestem zwolenniczką podawania mniej na start, a zostawiania sobie takiego supportu, że w razie co mogę czymś tą rybę przekupić, tak? No bo jeżeli ja jej wszystko podam na stole przysłowiowym, na dnie od razu, no to w momencie, kiedy te brania słabną, no to nie ma właśnie jakiejś tam alternatywy, żeby tą rybę zachęcić, pobudzić do ponownego żerowania. W sumie z 30% sukcesu to jest wiara w to, co się wrzuca. Bo jeżeli ktoś w to nie wierzy, mimo że ktoś by mu naobiecywał, że to jest złota zanęta, no to i tak na to nie złowi, bo jeżeli się w to nie wierzy, no to nie ma z tego też takiej przyjemności, zaangażowania. Im prościej się podaje, im mniej tej tak zwanej chemii właśnie, jakichś atraktorów, to można osiągnąć na tym naprawdę super rezultaty, bo ryba się czuje w takim miejscu i w takim polu nęcenia bardziej naturalnie. Prostota i jeszcze raz prostota w łowieniu, w nęceniu daje tak naprawdę największe sukcesy. Przez pierwsze 2 godziny no, ryby brały nam fajnie, ale później ten wiatr zaczął się zmieniać, to słońce, ta pogoda, aura, generalnie front morza atmosferyczny i no, ryby biorą w kratkę. Siadają, gasną, zwracają i tak one już nie biorą tak, że tak powiem, pewnie jak na początku. Więc w chwili, że tak powiem, wolnej mam dla Was wędkarskiego tipa, bo pewnie dużo z Was ma problem z przesuwaniem śrutów na żyłce, że po prostu jak się zaciska ten śrut, też ważne, żeby śrut był w miarę miękki, żeby nie był twardy, ale jak zaciskamy śrut i ja go zaciskam i też nie mocno, to on się tak przesuwa, no tak dosyć opornie, tak, i może kaleczyć żyłkę, więc generalnie ja robię to, zaciskam na 2 razy, czyli w przeciwnym kierunku, jakby w miejscu nacięcia, żeby w środku, w śrucinie powstało więcej miejsca i on od razu jeździ, po prostu trzyma się, jest oczywiście stabilny, ale bez problemu nie kaleczy nam żyłki i jest dużo wygodniej, chociażby jeżeli chcemy regulować nawet tym obciążeniem podczas naszego łowienia. I jest piękna ryba też. Tym razem będzie to pan krąb. Pięknie. Cześć, Piasiaku. Cześć. Cześć. No więc tak, na dzisiaj kończymy nasze nagrywki. Podsumowując dzień, tak naprawdę uważam, że był naprawdę udany. No trochę nas dzisiaj wywiało, ale następnym razem mam nadzieję, że będzie cieplej. Nieco cieplej chociaż. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie nasz kanał Preston Innovations Polska. I dajcie oczywiście łapkę w górę. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa! And I wonder what's gonna come of me. I see a dark cloud. Dzień dobry. Pewnie. Nie wiem, czy mam kartę przy sobie.